Euro 2024, ale kto pierwszy strzeli gola, ten odpada. Pierwsze spotkanie turnieju i Niemcy wygrywają ten mecz, ale wcale nie dlatego, że wygrali 2-1, tylko Szkoci strzelili pierwszą bramkę, a ten odcinek polega na tym, że jeżeli pierwsze strzelisz gola, to przegrywasz mecz. Drugie spotkanie turnieju w grupie A, Węgry kontra Szwajcaria. Przechodzimy do symulacji, jak widzimy Węgrzy wygrali to spotkanie 2-1, ale to oni zdobyli pierwszą bramkę w 56 minucie, także 3 punkty lecą na konto Szwajcarii. Tak prezentuje się tabela grupy A po pierwszej kolejce. W pierwszym etapie bierzemy pod uwagę oczywiście punkty, a jeżeli drużyny będą miały taką samą ilość punktów, to wtedy decyduje minuta strzelenia najszybszego gola na turnieju. Na przykładzie Węgier i Szkocji to Szkocja strzeliła szybciej bramkę, bo w 9 minucie, Węgry jak widzimy w 56, dlatego są wyżej. Podobny odcinek do tego nagrał Rafciu, tyle że tam pierwsza bramka decydowała kto awansuje. Bardzo ten pomysł mi się spodobał, dlatego postanowiłem napisać do niego o zgodę na ten materiał. Rafciu się zgodził, także dzięki, a jeżeli ktoś nie widział jego odcinka, zapraszam do obejrzenia. Przechodzimy do drugiej kolejki w grupie A, Niemcy kontra Węgry i w tym meczu pada remis, ale to Niemcy strzelają pierwszą bramkę, także przegrywają ten mecz, a wszystko przez Wirtza, który strzelił bramkę na 1-0 w 28 minucie. Szkocja kontra Szwajcaria, przechodzimy do symulacji, tutaj ponownie pada remis, ale to Szkocja po raz kolejny przegrywa, bo strzelili bramkę już na samym początku spotkania w 7 minucie. To tabela przed ostatnią kolejką, wciąż Węgrzy biją się z Niemcami o awans, a my przenosimy się do meczu Szwajcaria kontra Niemcy i to Niemcy wygrywają, ale przegrywają ten mecz, bo pierwszego gola strzelił Toni Kroos w 12 minucie. A więc jeżeli Węgrzy nie strzelą gola szybciej niż Niemcy, to oni awansują do następnej rundy, a Węgrzy nawet wygrywają to spotkanie, bo Szkoci po raz kolejny strzelają gola już na samym początku meczu. A więc tak prezentuje się tabela grupy A. Do 1/8 finału awansuje Szwajcaria i Węgry, ale gospodarze turnieju mają jeszcze szansę na awans z trzeciego miejsca. Grupa B, pierwszy mecz, Hiszpania kontra Chorwacja, przechodzimy do symulacji i mamy remis 2-2, ale to Chorwaci strzelają pierwszą bramkę, także to Hiszpania wygrywa to spotkanie. Włosi wygrywają 2-0 z Albanią, także to Albania zgarnia 3 punkty. I tak prezentuje się tabela grupy B na ten moment. Kolejne spotkanie to Chorwacja kontra Albania i Chorwacja wygrywa, bo Albańczycy strzelają pierwszą bramkę, a w drugim meczu Hiszpania pokonuje Włochów 2-0, także 3 punkty lecą na konto aktualnych mistrzów Europy. I po 2 meczach każda z drużyn ma po tyle samo punktów. Także decydują tutaj minuty, Włosi najpóźniej strzelili gola, także są na pierwszym miejscu, na drugim jest Hiszpania, ale każda z tych reprezentacji może jeszcze awansować. Hiszpanie wygrywają pojedynek z Albanią za sprawą bramki w 21 minucie, a Włosi choć przegrywają, to wygrywają ten pojedynek za sprawą bramki Kramaricia w 8 minucie spotkania. Tak prezentuje się końcowa tabela grupy B z awansem Włochy i Hiszpania, a my przechodzimy już dalej. Symulujemy mecz Słowenii z Danią i mamy remis, ale to Słoweńczycy strzelają pierwszą bramkę, także Dania wygrywa ten pojedynek, a drugi mecz tej grupy to Serbia kontra Anglia i to Serbia pierwsza strzeliła gola, także 3 punkty lecą do Anglików. I tak wygląda aktualnie tabela po pierwszym meczu tej grupy. Przechodzimy do kolejnego meczu i Serbia już w pierwszej minucie strzela bramkę. Może być to najszybszy gol w turnieju, ale przez to przegrywają mecz ze Słowenią, a Anglicy przegrywają z Danią po bramce Maguire'a w 22 minucie. Zatem jak na razie Dania i Słowenia z awansem, ale zobaczymy jak będzie po ostatnich meczach. Słowenia wygrywa z Anglią, bo Saka strzelił już w 15 minucie, a Dania podobnie jak Serbia strzeliła bramkę w pierwszej minucie. Także tym razem to Serbia zgarnia 3 punkty, ale nic im to nie daje, bo zajmują ostatnie miejsce w grupie, a awans z grupy C wywalczyła Słowenia z Danią. Przechodzimy do grupy D i pierwsze starcie Polaków z Holendrami. No i mamy bezbramkowy remis, także w tym wypadku obie ekipy dzielą się po 1 punkcie.
Austria kontra Francja, ciekawe jaki tu padnie wynik. I Francja wygrywa 4-2, ale przegrywa, ponieważ Dembele strzelił pierwszą bramkę w 17 minucie. Także jak na razie Austria jest na pierwszym miejscu w grupie reprezentacji Polski. I właśnie teraz czeka nas mecz naszej reprezentacji z Austriakami. I Polacy po raz kolejny remisują, ale to Austria strzela pierwsze gola. Także 3 punkty lecą na konto Polski. A Francuzi przegrywają z Holendrami, bo Giroud strzelił pierwszego gola w meczu. I oto tabela w naszej grupie po drugiej kolejce. A co najważniejsze, Polacy z wysokimi szansami na awans. A tak w ogóle to ten odcinek może wyłonić realnego czarnego konia na turnieju. Bo wątpię, że na koniec tego odcinka jakaś czołowa reprezentacja podniesie trofeum. Patrząc nawet na aktualną pozycję Francuzów. Są na ostatnim miejscu w grupie i co prawda mogą jeszcze awansować z 3. miejsca. Ale czy tak zrobią? Od tego będzie zależał mecz z Polakami, także przechodzimy do symulacji. I pada remis w tym spotkaniu 1-1. Ale to trójkolorowi strzelili pierwszego gola, także 3 punkty lecą do Polaków. A w ostatnim meczu w naszej grupie to Austriacy zwyciężają. Za sprawą oczywiście tego, że to Holendrzy strzelili pierwszego gola. I tak wyglądałaby grupa reprezentacji Polski po symulacji meczu w FC24. Wywalczone 3 remisy przez naszą reprezentację wystarczyłyby na awans z 2. miejsca. Ale my mamy swoją tabelę, w której to Polska awansuje z 1. pozycji, Austria na 2. miejscu, a Holandia ma realne szanse na awans z 3. miejsca, bo mają aż 4 punkty. A wicemistrzowie świata odpadają z turnieju. Lecimy dalej, kolejny mecz to starcie Rumunii z Ukrainą. I Rumunia strzela pierwszego gola, także Ukraińczycy wygrywają. A w drugim spotkaniu Słowacja wygrywa z Belgami za sprawą bramki Lukaku w 31 minucie. Także tabela grupy E po pierwszej kolejce wygląda tak. A my patrzymy na kolejne starcia i Ukraina po raz kolejny wygrywa. Ale jak widzimy była szansa strzelenia pierwszego gola przez ten zespół. Ale na ich szczęście Dovbyk zmarnował 11. Kolejny mecz Belgów i po raz kolejny Lukaku jako pierwszy strzela bramkę. Dlatego to Rumunia zgarnia 3 punkty. I przed ostatnimi meczami widzimy, że Belgowie mają jeszcze szansę na awans tylko z 3. miejsca. Ale pierwszym warunkiem, żeby tak się stało, muszą zgarnąć 3 punkty w meczu z Ukrainą. A jak widzimy, Belgowie po raz kolejny strzelają pierwszą bramkę, także przegrywają ten mecz. Rumunia zgarnia 3 punkty ze Słowacją. Także z awansem z grupy E mamy zespół Ukrainy i Rumunii. A my przenosimy się do meczu w ostatniej grupie F. I Gruzja wygrywa swoje spotkanie za sprawą pierwszego gola w meczu strzelonego przez Turcję. Symulujemy mecz Portugalii z Czechami i Portugalia wygrywa, bo Chlożek strzelił pierwszego gola w spotkaniu. To tabela po pierwszej kolejce, a my przechodzimy już do następnych pojedynków. I Czechy tym razem wygrywają z Gruzinami, ponieważ jak widzimy Kvaratskhelia strzelił gola już w 3. minucie spotkania. Çalhanoğlu strzela pierwszego gola w meczu z Portugalią, a więc drużyna Cristiano Ronaldo zgarnia 3 punkty. I Turcja, choć przegrała 2 pierwsze mecze, dalej może awansować z 2. miejsca. Żeby tak się stało, muszą wygrać z Czechami, no i wygrywają, ale dobrze wiemy, że ten odcinek nie na tym polega. Także komplet punktów za ten mecz leci do Czech. A w ostatnim pojedynku fazy grupowej to Gruzja wygrywa z Portugalią. I 3 zespoły mają po 6 punktów, także minuty strzelenia pierwszego gola decydują o tym, kto awansuje. I awansuje Portugalia z Czechami, ale wydaje mi się, że Gruzja spokojnie przejdzie dalej z 3. miejsca. I tak też się dzieje, Gruzja jest najlepszą drużyną spośród ekip z 3. miejsc. Do 1/8 awansuje jeszcze Holandia, Słowacja i Anglia. Tak by wyglądała faza pucharowa Euro, gdybyśmy brali normalne wyniki meczy. Polacy graliby z Ukraińczykami, ale tak wygląda nasza 1/8 finału Euro. W zasadzie to mamy tutaj postać drabinki na przykładzie Polaków. Jeżeli wygramy z Czechami, zmierzymy się w ćwierćfinale ze zwycięzcą meczu Ukraina kontra Holandia. I jak zobaczymy na mecze 1/8, to widzimy, że bardzo dobre zespoły już poodpadały. I w sumie to możecie napisać w komentarzu, kto waszym zdaniem będzie czarnym koniem na prawdziwym Euro. A my przechodzimy już do meczu Szwajcarii z Danią. I Szwajcaria strzela 2 gole, Duńczycy 0, także to Dania awansuje do ćwierćfinału. Aktualni mistrzowie Europy Włochy mierzą się z debiutantem tego turnieju, czyli Gruzją. Przechodzimy do symulacji. I to Gruzja awansuje do ćwierćfinału za sprawą pierwszej bramki w meczu Barelli.
Ukraina versus Holandia. Zobaczmy, jaki tu będzie wynik. I Holandia wygrywa 2-1, ale Gakpo strzela pierwszego gola w meczu, co daje awans Ukrainie. Przechodzimy do meczu naszej reprezentacji. Mierzymy się z Czechami i najlepiej jakbyśmy w tym meczu nie strzelali w ogóle bramek, ale niestety strzelamy aż dwie i co najważniejsze, pierwszą bramkę w tym meczu Kędziora w 42 minucie. Także odpadamy z tego turnieju, a Czechy awansują do ćwierćfinału. Symulujemy starcie Portugalii z Anglią i Harry Kane strzela pierwszego gola w meczu w 19 minucie i przez to Anglia odpada. Kolejne spotkanie to Austria kontra Rumunia i jak widzimy to Rumunia awansuje dalej. Mecz Słowenii ze Słowacją kończy się wynikiem 1-1, ale to Słowenia odpada z turnieju, bo Sesko strzelił pierwszego gola w meczu. I ostatnim meczem 1/8 będzie pojedynek Węgrów z Hiszpanami. I to Węgry przechodzą do następnego etapu turnieju, bo jak widzimy Carvajal strzelił pierwszego gola dla Hiszpanów. Oto wszystkie wyniki pierwszych 8 pojedynków fazy pucharowej, a w ćwierćfinale czekają nas takie pojedynki jak Dania kontra Gruzja, Ukraina versus Czechy, Portugalia zmierzy się z Rumunią, a Słowacja z Węgrami. Przesymulujmy sobie mecz Danii z Gruzją i jak widzimy Dania wygrywa 3-2, ale kto pierwszy strzelił gola? A pierwszą bramkę w meczu strzeliła Gruzja, także to Duńczycy awansują do półfinału. Kolejny pojedynek ćwierćfinałowy Czechy-Ukraina kończy się remisem 1-1, ale to Ukraińczycy przechodzą do półfinału. Zobaczmy na mecz Rumunii z Portugalią, symulujemy i to Rumunia awansuje dalej, a Cristiano Ronaldo żegna się z turniejem. Ostatnim pojedynkiem 1/4 będzie starcie Słowacji z Węgrami. Patrzymy na rezultat i Max strzela w 12 minucie gola dla Słowacji, a więc to Węgry jako ostatnia drużyna awansuje do półfinału. Tak wyglądają wyniki ostatnich 4 pojedynków, a w półfinale czekają nas mecze Danii z Ukrainą i Rumunii z Węgrami. Bez przedłużania zobaczmy, kto będzie pierwszym finalistą tego turnieju. I Wind jako pierwszy strzela bramkę dla Danii, także Ukraina z awansem do finału. Ale z kim zagrają? Z Rumunią czy Węgrami? Przekonajmy się. Rumunia strzela pierwszego gola w meczu, także to Węgry awansują. I po półfinałowych pojedynkach drużyn, które w rzeczywistości mają bardzo małe albo praktycznie zerowe szanse na wygranie Euro, czeka nas wielki finał Ukraina kontra Węgry. Jeżeli chodzi o najlepsze rezultaty tych reprezentacji na prawdziwym Euro, to Węgry najwyżej zajęli 4. miejsce, a Ukraina najdalej zaszła do ćwierćfinału i to było nie tak dawno temu, bo na poprzednim Euro. Przenosimy się więc do Berlina na wielki finał. To skład Ukraińczyków na to spotkanie, a to 11 Węgier. Rozpoczynamy ten mecz i zobaczymy, która z drużyn strzeli pierwszego gola i przegra. Sam początek spotkania, już groźny faul Ukraińca. Sudakow za to przewinienie ukarany żółtym kartonikiem. Być może chciał od razu dostać czerwoną kartkę i doprowadzić do tego, żeby Ukraina nie strzeliła pierwsze bramki. Ale czy on coś wie więcej niż inni? Z atakiem zespół węgierski, ale broni Łunin. Spokojna akcja na połowie boiska, Węgrzy przy piłce i po raz kolejny groźny faul Ukraińca. I tym razem Stepanenko ukarany żółtą kartką. No i zaczyna podejrzewać, czy oni faktycznie nie chcą się osłabić. Bo tak to wygląda, jakby chcieli zobaczyć czerwoną kartkę i osłabić zespół Ukrainy. W pierwszej połowie nic się już nie działo, do przerwy mamy wynik bezbramkowy. Także przejdźmy do drugiej połowy. I mamy akcję Ukrainy, groźny strzał Zinchenko, ale broni to Gulacji. Z rzutu rożnego gra zespół Ukrainy, dośrodkowanie na dłuższy słupek i strzelają bramkę na 1-0. Ale czemu oni się cieszą? Czyżby nie wiedzieli, co to oznacza? A oznaczać to może tylko jedno, Węgrzy wygrywają finał z Ukrainą i zostają triumfatorem Euro 2024. Także w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Możesz zostać również wspierającym, byłbym bardzo wdzięczny. I zapraszam na inne materiały na tym kanale, które wyświetlą się za 3, 2, 1.